Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam 15 najbardziej pustych odcinków autostrad i dróg ekspresowych w Polsce według niedawno opublikowanych wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2025 roku. Jako bonus na końcu opowiemy Wam też trochę o tym, jak przeprowadzane są takie pomiary ruchu. Zapraszamy. Miejsce 15. Droga ekspresowa S10, obwodnica Wyżyska. 7,5 tysiąca pojazdów na dobę. Obecnie jest to droga ekspresowa jednojezdniowa, a w zeszłym roku została podpisana umowa na projekt i budowę jej drugiej jezdni. Póki co najszybsza trasa z Warszawy do Szczecina prowadzi przez Poznań, więc tak niski wynik natężenia ruchu nie powinien dziwić. Dziwić może natomiast to, że przetargi, które teraz są ogłaszane na trasę S10 z Bydgoszczy do Piły, zawierają zapisy, że trasa ma zostać wybudowana z rezerwą pod trzeci pas. Nie ma najmniejszych szans, żeby ruch na tym odcinku osiągnął poziom 60 tysięcy pojazdów na dobę, przy którym budowa trzeciego pasa staje się konieczna. Miejsce 14. Droga ekspresowa S11 od węzła Zegrze Pomorskie do węzła Bobolice. 7,5 tysiąca pojazdów na dobę. Natężenie ruchu na tej drodze jest, jak nie trudno się domyślić, bardzo różne zależnie od pory roku. W okresie wakacji ruch wzrasta do około 14 tysięcy pojazdów na dobę, zaś w zimie spada do jedynie 5 tysięcy pojazdów na dobę. Budowa drogi S11 na północ od Poznania jest cały czas w powijakach, a po jej ukończeniu niewątpliwie ruch tutaj wzrośnie. Wiele osób jadąc z Poznania lub Wrocławia w stronę Kołobrzegu lub Koszalina wybiera trasę przez Szczecin. Mimo że jest to nawet o 100 km dalej, to jest szybciej. Miejsce 13. Droga ekspresowa S5 na zachodniej części obwodnicy Ostródy. 6,5 tysiąca pojazdów na dobę. Do węzła Ostróda Zachód dojeżdża od strony Olsztyna około 11 tysięcy pojazdów, jednak póki co ruch na tym węźle rozdziela się mniej więcej porówno pomiędzy dwa ciągi drogowe, czyli DK15 i DK16. Docelowo po oddaniu trasy S5 z Grudziądza do Ostródy droga ta zapewni szybszą i bardziej komfortową trasę nie tylko dla kierowców jadących w stronę Bydgoszczy, ale również dla tych jadących w stronę Torunia. Wtedy ruch na tym odcinku S5 także wzrośnie. Miejsce 12. Droga ekspresowa S19, obwodnica Kocka. 6,5 tysiąca pojazdów na dobę. W okresie pomiarów była to jeszcze droga jednojezdniowa, a dziś ukończone są już obie jezdnie. S19 jest w realizacji i ruch tutaj niewątpliwie wzrośnie po oddaniu całej trasy z Białegostoku do Lublina. Obecnie najszybsza trasa pomiędzy tymi miastami prowadzi przez okolice Warszawy. Miejsce 11. Droga ekspresowa S16, obwodnica Ełku. 6,5 tysiąca pojazdów na dobę. Przez najbliższe lata ruch tutaj nie wzrośnie. Obecnie S16 jest budowana jedynie na odcinku z Olsztyna do Borek Wielkich, natomiast na brakującym odcinku z Mrągowa do Ełku już od ponad 5 lat czekamy na uzyskanie decyzji środowiskowej, na którą wniosek został złożony w grudniu 2020 roku. Miejsce 10. Droga ekspresowa S10, obwodnica Wałcza. Od 7,5 do 5,5 tysiąca pojazdów na dobę. Sytuacja jest tutaj podobna co w przypadku obwodnicy Wyżyska. Znaczna część ruchu, która docelowo będzie używać drogi S10 po jej ukończeniu, obecnie omija znacznie wolniejszą i krętą drogą nr 10. Aczkolwiek jest to ciągle najszybsza droga z Torunia i Bydgoszczy do Szczecina, więc jednak tak niski wynik może trochę dziwić. Miejsce 9. Droga ekspresowa S11, obwodnica Szczecinka. Od 7 do 4,5 tysiąca pojazdów na dobę. Tutaj mamy sytuację analogiczną co w przypadku omówionego wcześniej odcinka S11 bardziej na północ. Do momentu ukończenia całej trasy z Poznania do Koszalina ruch na tej linii jest rozproszony pomiędzy DK11, A2 wraz z S3 i S6 oraz drogi wojewódzkie takie jak 178 z Obornik do Wałcza oraz 163 z Wałcza do Kołobrzegu. Miejsce 8. Gościnie w tym rankingu DK8 z Raczek do Augustowa. 4,5 do 4 tysięcy pojazdów na dobę. Formalnie nie jest ona sklasyfikowana jako droga ekspresowa, jednak jak nie jeden raz już wspominałem, w większości krajów Europy właśnie tego typu bezkolizyjne trasy byłyby oznaczone znakiem D7, podczas gdy większość naszych dróg ekspresowych byłaby oznaczona jako autostrady.
Na całym odcinku z Białegostoku do Raczek ruch spadł względem poprzedniego pomiaru pomiędzy 35 a 58% dzięki ukończeniu drogi S61, która przejęła ruch z centrum Polski zmierzający w stronę Litwy, Łotwy i Estonii. W takim przypadku pozostaje pytanie, czy przy tak małym ruchu uzasadniona jest planowana tutaj budowa drugiej jezdni, a jeżeli już chcemy takie środki zainwestować w poprawę sieci w tym rejonie, to warto byłoby przeanalizować, czy nie dałoby lepszego efektu wybudowanie zamiast tego łącznika z Augustowa w kierunku Ełku w podobnym standardzie jako nowego przebiegu DK16. Tak, aby DK8 rozdzielała się na dwie jednojezdniowe drogi klasy GP, obsługujące dwie główne relacje w kierunku Suwałk i Ełku. Zamiast wydawać środki na budowę drugiej jezdni na tylko jednym z tych kierunków, choć dla spodziewanego ruchu, bezkolizyjna droga jezdniowa jest tam wystarczająca. Miejsce 7. Droga ekspresowa S17, obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. 4000 pojazdów na dobę. Wynik bardzo niski. Ciąg dróg DK17 i S17 to jedna z trzech głównych tras łączących Polskę z Ukrainą. Trwa budowa jej trzech odcinków pomiędzy Zamościem a Chrebennem. Do przejścia granicznego obecnie dojeżdża niecałe 5000 pojazdów, więc budowany odcinek na południe od Tomaszowa Lubelskiego zapewne również będzie miał podobne niskie natężenie. Miejsce 6. Droga ekspresowa S11, obwodnica Olesna. Od 4 do 3,5 tysiąca pojazdów na dobę. Obecnie na linii Poznań-Górny Śląsk mało kto jeździ po DK11. Kierowcy wybierają S5 i A4 przez Wrocław, a w drugiej kolejności A2 i A1 przez Łódź. Na pewno po ukończeniu całej S11 z Poznania na Górny Śląsk ruch tutaj wzrośnie, jednak obecna wartość jest przerażająco mała. Jest to najgorszy wynik w całym kraju poza odcinkami przygranicznymi. Teraz to już musztarda po obiedzie i to, co teraz powiem, proszę wziąć za formę zabawy, ale uważam, że planując przebieg S11 od początku źle się stało, że na siłę trzymano się starego przebiegu DK11 i nie analizowano żadnych alternatyw. Planując nową drogę pominięto dwa największe miasta na linii Poznań-Górny Śląsk, czyli Kalisz i Częstochowę. Pomiędzy nimi jest w linii prostej jedynie 140 km, a dojazd autem trwa aż 2,5 godziny i często nawigacje jako najszybszą trasę pokazują drogę przez Tuszyn. W mojej opinii ciąg S11 mógłby wyglądać w dużym uproszczeniu mniej więcej tak i co widać po badaniach generalnego pomiaru ruchu, miałby pewnie większe wykorzystanie, plus dodatkowo można byłoby dołożyć dwie drogi klasy GP, np. w przekroju 2+1. To oczywiście czysta spekulacja, więc wracamy na ziemię. Jeśli spojrzymy na wyniki pomiaru sprzed 5 lat, to w Oleśnie zobaczymy bardzo wysokie obciążenie drogi. W tym mieście mieszały się potoki ruchu z DK11 i drogi wojewódzkiej 494, a na najbardziej zakorkowanym fragmencie natężenie wynosiło aż ponad 15 tysięcy pojazdów na dobę. Oczywistym jest, że żadna obwodnica nigdy nie wyprowadzi ze starej trasy całego ruchu, bo zawsze pozostaje ruch miejski, jednak co w tym przypadku poszło nie tak, że nowa obwodnica przejęła na siebie jedynie trochę ponad 20% pojazdów. Otóż na całym odcinku S11 liczącym 25 km wybudowano tylko jeden węzeł na północ od Olesna. W planach póki co w ogóle nie ma budowy południowej obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej 494, ani połączenia tej drogi węzłem z S11, chociaż odległość między obszarami sąsiednich węzłów wynosiłaby tu około 4,5 km, więc jest to wartość dopuszczalna obowiązującymi przepisami. Jednak węzła tutaj nie ma, przez co kierowcy z Olesna jadąc w kierunku Katowic nadal używają starej DK11, a piękną nową ekspresówkę mogą sobie obejrzeć jedynie z wiaduktu. Również ani pojazdy nadjeżdżające po drodze wojewódzkiej 494 od zachodu ani od wschodu nie mają jak wjechać na obwodnicę. Trudno się więc dziwić, że większość ruchu pozostała na starych drogach, a po nowej ekspresówce hula wiatr. Miejsce 5. Droga ekspresowa S3 z Bolkowa do Lubawki przy granicy z Czechami. Od 6,5 do 2,5 tysiąca pojazdów na dobę. Na tej drodze ruch póki co jest bardzo niski. Jednak należy pamiętać, że po czeskiej stronie brakuje kontynuacji i trzeba zjeżdżać na krętą drogę krajową. Jesienią tego roku w Czechach planowane jest otwarcie krótkiego odcinka przygranicznego. Dzięki temu tranzyt nie będzie już musiał przejeżdżać przez wąskie ulice Lubawki. Jednak oprócz tego nadal jeszcze niewiele się zmieni, gdyż cały czas po stronie czeskiej będzie obowiązywał zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych. Dopiero planowane w 2028 roku otwarcie autostrady D11 do miasta Trutnov spowoduje, że znacznie więcej aut zacznie jeździć tędy, a znacząco spadnie za to ruch przede wszystkim na drodze DK8 z Kłodzka do Kudowy-Zdroju.
Kolejne ściągnięcie ruchu na przejście w Lubawce będzie miało miejsce po ukończeniu drogi S5 z Wrocławia do Bolkowa. Miejsce czwarte, droga ekspresowa S1 z Milówki do Zwardonia przy granicy ze Słowacją. Od 4 do 2,5 tysiąca pojazdów na dobę. Podane natężenia są danymi z zeszłorocznych pomiarów, które wykonywane zostały jeszcze przed ukończeniem obwodnicy Węgierskiej Górki. Dlatego zdecydowano się tutaj o przeprowadzeniu w tym roku uzupełniających pomiarów. Nie znamy jeszcze ich wyników, natomiast w oparciu o odczyty ze stacji ciągłego pomiaru ruchu możemy wstępnie szacować, że dzięki ukończeniu brakującego odcinka drogi S1 ruch na przejściu granicznym w Zwardoniu wzrósł o około 40% względem analogicznych okresów poprzedniego roku. Pomimo tak znacznego wzrostu wciąż jest to bardzo niskie natężenie i przekrój jednojezdniowy będzie na tym odcinku wystarczający jeszcze przez wiele lat. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na sąsiednim jednojezdniowym odcinku S1 koło Żywca, gdzie według pomiarów granica przepustowości drogi jednojezdniowej jest już wyraźnie przekroczona i poszerzenie jest tam potrzebne na wczoraj. Mam nadzieję, że wyniki generalnego pomiaru ruchu sprawią, że zostaną już podjęte decyzje o rozpoczęciu prac przygotowawczych dla dobudowy w przyszłości drugiej jezdni. W ten sposób dojechaliśmy na podium. Miejsce trzecie, autostrada A4 od Radymna do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. 2,5 tysiąca pojazdów na dobę. Musiałem 2 razy sprawdzić, czy to nie błąd. Przypominam, że autostrada została tutaj wybudowana z rezerwą pod trzeci pas ruchu. Podczas realizacji pisałem, że budowa tego fragmentu z rezerwą pod trzeci pas nie ma sensu, a tym bardziej kompletnie nie ma sensu decyzja o wyborze rezerwy wewnętrznej, czyli bardziej kosztownej w budowie niż rezerwa zewnętrzna, jaka zastosowana jest np. między Krakowem a Brzeskiem. Warto tu nadmienić, że ruch transgraniczny nie jest wcale tak niski, jak mogłoby sugerować samo natężenie ruchu na autostradzie. Jednak koncentruje się głównie na sąsiednim przejściu w Medyce koło Przemyśla. Po drodze krajowej nr 28 do tego przejścia granicznego dziennie dojeżdża około 7 tysięcy pojazdów na dobę, czyli prawie 3-krotnie więcej niż korzysta z autostrady A4. Miejsce drugie, droga ekspresowa S19 z Sokółki do Kuźnicy przy granicy z Białorusią. 1,5 tysiąca pojazdów na dobę. Wyniki pomiaru nie są w tym przypadku miarodajne, ponieważ przez znaczną część zeszłego roku przejście graniczne w Kuźnicy było zamknięte, a dla pojazdów ciężarowych wciąż pozostaje zamknięte i jego otwarcie ma nastąpić w najbliższych tygodniach po otwarciu obwodnicy Kuźnicy. Jak w związku z tym zmieni się natężenie? To pokażą dopiero wyniki z 2026 roku ze stacji ciągłego pomiaru ruchu. Jednak z pewnością ten dopiero co wybudowany odcinek jeszcze przez długi czas będzie pozostawał jednym z najbardziej opustoszałych fragmentów całej naszej sieci. I zwycięzca. Droga ekspresowa S22. Ta trasa od zawsze była pusta, a od 2022 roku ruch jeszcze bardziej zmalał. Obecnie natężenie na niej wynosi między 4 a 6 tysięcy pojazdów na odcinku od Elbląga do węzła z DK54, poniżej 2000 w rejonie Braniewa oraz jedynie 1300 pojazdów na dobę na odcinku przed przejściem granicznym w Grzechotkach. Droga na tym odcinku została wbudowana w latach 30. XX wieku przez nazistowskie Niemcy jako fragment planowanej autostrady popularnie zwanej Berlinką. Wybudowano wtedy pierwszą jezdnię i pozostawiono rezerwę pod dobudowę drugiej jezdni. W latach 2006-2008 właśnie w miejscu tej rezerwy wybudowano jedną jezdnię współczesnej drogi ekspresowej S22, a częściowo zniszczona przedwojenna nitka została całkowicie rozebrana. Możemy więc powiedzieć, że rezerwa pod rozbudową tej trasy do drogi dwujezdniowej czeka już od prawie 90 lat i przy obecnym natężeniu ruchu wszystko wskazuje na to, że potrzeba do budowy drugiej jezdni nie pojawi się tutaj nigdy. Podsumowując, odcinki, które znalazły się w top 15 dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich to obwodnice miast w ciągu jeszcze niekompletnych dróg ekspresowych. W tych przypadkach możemy spodziewać się wzrostu ruchu po tym, kiedy cały ciąg zostanie ukończony i ściągnie na siebie ruch z innych dróg. Druga grupa to odcinki przygraniczne, które zajmują pierwszych 5 miejsc najbardziej pustych odcinków kraju. Czy po tych wynikach nasuwają się jakieś przemyślenia? Oczywiście, że tak.
Są w Polsce duże miasta, nawet takie, gdzie mieszka około 100 000 osób, a gdzie nie ma i nie będzie w przyszłości autostrady ani drogi ekspresowej, jak Jelenia Góra, Nowy Sącz czy Kalisz, a także trochę mniejsze jak Ciechanów, Inowrocław czy Mielec. Natomiast wybudowaliśmy drogi, gdzie średniodobowy ruch wynosi 5000 pojazdów na dobę lub mniej i obecnie hula po nich wiatr. Uważam, że kilkanaście lat temu popełniono pewne błędy w planowaniu. Najpierw powinniśmy byli połączyć duże miasta, a później prowadzić drogi do granic państwa, po których jeździ garstka aut, a nie odwrotnie. Teraz już jest za późno na takie przemyślenia, jednak uważam, że można trochę tego żałować. Wśród Waszych komentarzy do pierwszej części filmu pojawiła się sugestia, że oprócz bezwzględnych liczb pojazdów, interesujące byłoby także spojrzenie na ranking natężenia w przeliczeniu na liczbę pasów ruchu. Dlatego przygotowaliśmy także taką wersję dzisiejszego rankingu. Widzicie ją na ekranie. Odcinki w top 15 są prawie te same i różnią się wzajemnie kolejnością, a nowością jest zakwalifikowanie się do zestawienia jeszcze kolejnego odcinka drogi S11, czyli obwodnicy Kępna. Całe podium pozostaje to samo, ale kolejność na nim się zmienia i zwycięzcą w tej wersji zostaje droga S19 przy granicy z Białorusią. Na zakończenie cyklu filmów o wynikach generalnego pomiaru ruchu opowiemy Wam teraz co nieco o tym, jak przeprowadzane są pomiary ruchu. Generalny pomiar ruchu prowadzony jest co 5 lat na wszystkich drogach krajowych i wojewódzkich, z jednym istotnym wyjątkiem. Pomiarów nie przeprowadza się na odcinkach leżących w granicach miast, na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Za budowę i utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich odpowiadają tam władze miejskie i niestety nie jest to dobry układ. Na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję o łącznej długości 18 000 km wyznaczono prawie 2500 odcinków pomiarowych, czyli średnio 1 na około 7 km. Na sporej części sieci drogowej pomiary realizowane są w sposób w pełni automatyczny, lecz stosowane są także pomiary manualne. Dawniej metoda ta polegała na obserwowaniu ruchu w czasie rzeczywistym, co wymagało niezwykłego skupienia osoby dokonującej pomiar. Sam będąc w technikum w Białymstoku, na jednym skrzyżowaniu liczyłem takie auta. Aktualnie wykorzystuje się do tego kamery wideo, a następnie analizuje się nagranie ruchu drogowego. Najdokładniejsze dane pochodzą z 83 odcinków typu A, gdzie stacje ciągłego pomiaru ruchu automatycznie rejestrują dane przez cały rok. Drugi typ to odcinki H, gdzie w trakcie roku przeprowadza się 9 pomiarów, 4 24-godzinne i 5 16-godzinnych. Są to odcinki z natężeniem z poprzedniego badania ponad 6000 pojazdów na dobę oraz wszystkie nowe otwarte drogi. Na mniej obciążonych drogach pomiary wykonuje się 5 lub 3 razy. Pomiary ruchu wykonywane są w styczniu, marcu, maju, lipcu, sierpniu oraz październiku. Przeprowadza się je we wtorki, środy, czwartki oraz niedzielę i unika się dni okołoświątecznych. Wartości dla pozostałych dni tygodnia nie są mierzone, a jedynie zostają oszacowane na podstawie historycznych pomiarów ruchu. Zgodnie z nimi, jako natężenie ruchu pojazdów lekkich w piątki, przyjęto wartości o 18% większe od tej samej zmierzonej we wtorki, środy oraz czwartki. Jako natężenie pojazdów lekkich dla poniedziałku i co może być zaskoczeniem również dla soboty, zdecydowano się przyjąć średnią z wyników zmierzonych we wtorki, środy i czwartki. Natomiast dla pojazdów ciężarowych stosuje się inne współczynniki. Minus 9% w piątki i minus 61% w soboty. Oprócz standardowego pomiaru na wybranych odcinkach sieci 2 razy w roku odbywa się tzw. pomiar rozszerzony, w którym gromadzone są dokładniejsze dane na temat struktury ruchu. Pozytywną nowością wprowadzoną przez Generalną Dyrekcję tym razem po raz pierwszy jest pomiar uzupełniający, przeprowadzony na około 50 odcinkach dróg oddanych w drugiej połowie 2025 roku lub takich, na których doszło do dużych zmian w warunkach ruchu. Taka sytuacja ma miejsce np. na wspomnianej już drodze S1 oraz na S6 i S7 w Trójmieście. Pomiar ten został przeprowadzony w drugiej połowie kwietnia bieżącego roku, ale jego wyniki nie zostały jeszcze opublikowane. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dyskusji. W prawym górnym rogu i w opisie możecie znaleźć 2 poprzednie filmy opisujące wyniki generalnego pomiaru ruchu z 2025 roku. Pierwszy z nich omawia najbardziej obciążone drogi w Polsce, a w drugim filmie przyjrzeliśmy się temu, jak natężenie ruchu na naszej sieci drogowej zmieniło się w ciągu ostatnich 5 lat od poprzedniego badania. Scenariusz do filmu tradycyjnie pomogli mi napisać Patryk Struszczak oraz Krzysztof Kleiner, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.